Witajcie moi drodzy, dzisiaj szybki unboxing Grey Slayer Box, który otrzymałem do recenzji, do pokazania Wam. Zapraszam do odcinka. Słuchajcie, Grey Slayer Box to jest inicjatywa Mystery Boxów, po prostu, tylko że dla malarzy. Inicjatywa o tyle ciekawa, że jest to inicjatywa tematyczna. Nie jest to tak, że dostajecie całkowicie randomowe rzeczy. Jest pewien zakres rzeczy, których możecie się spodziewać w takim boksie. Są boksy tematyczne, które Wam za chwilkę przedstawię, ale najpierw chciałbym Was zainteresować i pokazać Wam, co znajdziemy w moim boksie. Zdejmijmy sobie obwolutę i zerknijmy sobie do boksa. Zobaczmy, co jest w środku. Jak widzicie, boksik jest bardzo fajnie zrobiony, bardzo estetycznie. Ja bardzo lubię, kiedy boksy są w ekologicznym opakowaniu. Zwykła tekturka i obwolutka. Nie jest to dużo kredowanego materiału. Otwieramy pudełko. Ja już zdążyłem pozbyć się wypełnienia. Też bardzo ekologiczne, recyklingowane wypełnienie. W środku pudełka przede wszystkim mamy ulotkę, która nam mówi, co mamy w boksie i w jakiej cenie. Do niej sobie wrócimy, położymy sobie ją tutaj z boczku, niech sobie leży. Mamy tawciki od Paintforge'a. Firmy Paintforge chyba nie muszę przedstawiać, na moim kanale ona pojawia się wielokrotnie. Jest to jedna z moich ulubionych, jeśli nie ulubiona firma produkująca tafty do moich figurek. Jeśli mam wybrać jakąkolwiek firmę, zawsze najpierw jakikolwiek tawcik, najpierw patrzę sobie, czy Paintforge nie ma go w ofercie. Dopiero wtedy, kiedy nie ma go w ofercie w Paintforge'u, idę gdziekolwiek indziej. Ze całego serca polecam firmę Paintforge i ich produkty. Dalej mamy coś, niespodziankę, o czym powiem zaraz. Też odłożymy sobie na kubkę rzeczy, o których mówimy później. Mamy kilka wlepek od Hobbyzone, który jest też tutaj partnerem tego boksa i gdzieś tutaj jest, o właśnie, tutaj gdzieś jest ich rzecz. Mamy kilka wlepek, ulotek od Hobbyzona. One sobie idą gdzieś zupełnie obok. Od Hobbyzona dostajemy taki stojaczek mały. Jak widzicie, składa się go, to są boczki, lewy, prawy i coś łączącego taki tył. I na tym możecie sobie położyć swoje pędzelki w ten oto sposób podczas malowania. Takie gadżety nie są drogie, nie są super esencjonalne, nie są jakimiś rzeczami, które potrzebujecie w swoim warsztacie, ale zawsze miło, kiedy ten pędzelek nie leży sobie i nie wala się gdzieś tam w syfie, który czasami może powstać na biurku, kiedy malujecie, tworzycie coś, czy po prostu, nie wiem, jesteście w artystycznym chaosie akurat. Więc to też sobie odłożymy już na później. No i co? Mamy pędzelek. Pierwsze co dostajemy, pędzelek od Creative Tools. To jest pędzelek Da Vinci. Tutaj dokładnie mamy w tym przypadku, czekajcie, jakoś go wyjmę, otrzymujemy pędzelek Maestro Topolski Koliński 35. Jest to pędzelek, który ja osobiście bardzo polecam. Może nie ten konkretnie, bo ja osobiście używam sobie pędzelka takiego Da Vinci Maestro Topolski Koliński, ale 10. Wydaje mi się, że 10 i 35 odnosi się do tutaj grubości włosia, które tutaj jest. 35 ma trochę więcej włosia, trochę więcej takiego mięcha w tym włosiu. Te pędzelki są dystrybuowane przez firmę Creative Tools, którą też bardzo polecam. Jest to kolejna polska firma, która produkuje rzeczy dla modelarzy. Dalej mamy 4 farbki od Amomig Creative, nie Creative Tools, Big Chal Creatives, 4 farbki, 4 kolory, farby Ionic. Farby Ionic są dosyć nowością na rynku, od jakiegoś czasu są już dostępne, z tego co pamiętam, na pewno w dystrybucji w Hegemon Shop i są to farbki, które charakteryzują się dużą wydajnością, dużym zapigmentowaniem, dużą ilością pigmentu w farbie i fantastycznym medium, które pozwala tym dwóm różnym farbom się fantastycznie mieszać, że nie ma różnego takiego, wiecie, smugu między kolorami, co się zdarza w niskiej jakości farb. Te pojemniczki są poza tym, same pojemniczki są bardzo fajne, bo są takie szamponowe, jak ja to je nazwałem w swojej recenzji, co mi się bardzo podoba, że to jest łatwo na zawsze wytrzeć. Ten czubeczek jest bardzo łatwo wytrzeć chusteczką i zamknąć i szczelnie się to zamyka. Nie są to korki, które zakręcając można przekręcić, pęka główka, pęka korek, różne rzeczy się z korkami dzieją, trzeba być dość ostrożnym, czasami można przesadzić. Te 4 kolory farby, które otrzymujemy w boksie, są akurat przemyślanymi kolorami, dlatego że w następnym kroku otrzymujemy, słuchajcie, model Sandworm do D&D, do 5. edycji jest kompatybilny. Jak widzicie po modelu i widzicie po tych farbach, są to farby, które pozwolą nam na pomalowanie w jakimś tam stopniu tego modelu do poziomu podstawowego. Ten model oczywiście jest dezygnowany, przewidziany do bycia użytym w systemach RPG, natomiast z odrobiną fantazji wykorzystacie go sobie do bitewniaków, wykorzystacie go do gier takich jak Malifaux, Necromunda, Kill Team. W Kill Teamie też, z tego co pamiętam, były takie elementy w grach narracyjnych chyba, że przynajmniej w starych edycjach,
że coś mogło wyskakiwać na stół i latać po prostu i zabijać pierwszego najbliższego wroga. Możecie sobie dodać element narracyjny do takiego potworka. Ogólnie otwiera Wam trochę możliwości taki potworek w Waszych grach. Do fantazy też pewnie się nada. Może nie za bardzo do cyberpunkowych, takich super futurystycznych systemów jak Infinity, ale na pewno do systemów takich jak Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Necromunda, Kill Team, czy inne pochodne takich systemów. Na pewno ten model sobie wykorzystacie. I na sam koniec zostaje nam jeszcze jeden model, niespodzianka. Jest to model jakiegoś takiego Chaos Lorda, który jest modelem chyba do pewnego stopnia kolekcjonerskim, bo będzie on tylko w tych pudełkach. Jest to model drukowany o dosyć fajnym poziomie detalu, składany z 3 elementów. Jest model, podstawek i laska. Trochę takie Skeletor vibes z He-Mana, trochę jakiś Lord Chaosu, raczej model fantasy niż model science fiction. Ale zawsze fajnie sobie otrzymać taki model, odłożyć go, nawet jeśli nie malujecie, nie spodobał Wam się model z jakiegoś powodu, konkretnie ten, to odłożyć go sobie na półkę. Zawsze jest to jakiś challenge do pomalowania, zawsze jest to fajny pomysł na prezent. Takie pudełko otrzymujemy w cenie 230 zł. 230 zł, jeśli chcemy je zamówić sobie takie na zasadzie takiego one-off. Chcemy zamówić jedno pudełko, żeby sprawdzić, czy to w ogóle nam pasuje. Bo zawartość tych pudełek będzie się zmieniać z miesiąca na miesiąc, czy z okresu na okres. Wydaje mi się, że z miesiąca na miesiąc się zmienia zawartość. I na tej ulotce, którą trzymam przed sobą, jest oczywiście bardzo fajnie pokazane, ile warte są te rzeczy, jakbyście chcieli je kupić w sklepie. Jak widzimy, farbki są po 15,30, ten model jest za 139, pędzelek jest za 69, tawciki od Paintforge'a są za 22 zł i to daje nam sumę 291 zł 20 groszy. Za pudełko, przypomnę, płacimy 230, jeśli chcemy zapłacić po prostu, kupić raz pudełko i więcej potencjalnie, nie kupować nic od Greyslayer Boxów, a 210, jeśli chcemy kupić ten box w subskrypcji i co miesiąc otrzymać pudełko. Więc dodatkowo jeszcze, nie dość, że oszczędzamy 61 zł 20 groszy, to jeszcze 20 groszy możemy sobie oszczędzić. To są ceny, które podał Greyslayer Box. No dobra. Ceny cenami, wartość wartością, ale teraz ja powiedziałem, że jest kilka różnych wariantów tych boksów, więc teraz przejdźmy sobie do wariantów boksów. I przede wszystkim boks, który ja dostałem w tym miesiącu, on się będzie nazywał Machine Age. Jest to boks, który w następnym miesiącu będzie on nazywał się Machine Age. To może już dać nam troszeczkę informacji na temat, jaki jest klimat tego boksa. Nie będziemy wiedzieć dokładnie, co jest w boksie, ale będziemy wiedzieć, że na pewno będą tam miniaturki, farbki, narzędzia, pędzle lub inne dekoracje. I to się wszystko zgadza. Mamy farbki, mamy pędzel, mamy dekoracje, czyli tawciki, mamy figurki, mamy tą figurkę i kolejną limitowaną figurkę dostaniemy. Narzędzia, pędzle odchodziły. Narzędzia w sumie można by, jakby ktoś się uparł, to można by powiedzieć, że to też jest jakieś narzędzie. Jest to narzędzie sponsorowane, ale tak naprawdę pędzel jest narzędziem, jakby nie było. Dodatkowe, jakie mamy warianty, to jeszcze jest wersja Alchemy Box, pisane bez E, Alchemy Box, w którym za 180 zł, nie znalazłem tam informacji na stronie o subskrypcji tego boxa, znajdziemy farby, pędzle lub narzędzia. I te boxy też będą klimatyczne. Z tego co widziałem, jest box Alchemy Green Dark i chyba zwykły Alchemy. Także mamy klimat boxa, może będzie jakiś fantasy, może będzie jakiś sci-fi, może będzie futurum, może będzie neon punk, coś w tym stylu. Będziemy mogli się spodziewać, jakie kolory, co możemy tam dostać, ale nie będziemy dokładnie wiedzieli, co w boxie jest. Są jeszcze dwa warianty. To jest box Junior Box. Po prostu znajdziemy tam figurkę, pędzel i kilka farbek. Za 100 zł otrzymujemy boksik, w którym będziemy mieli rzeczy dla naszych najmłodszych, dla naszych początkujących adeptów sztuki malarskiej, hobby malarskiego i będą mogli sobie oni w ten sposób budować swoje mikrowarsztaciki po prostu. Każdy z nich będzie mogło sobie złożyć po kilku pudełkach, pewnie będą te farbki. Mam nadzieję, że będą pilnować tego, żeby te farbki się nie powtarzały i będą mogły sobie zbudować jakiś mały warsztacik malarski, tak aby pracować nad kolejnymi figurkami, wracać do figurek, które pomalowały wcześniej, żeby dodać im z tymi nowymi kolorami od nowego, drugiego, trzeciego boksa, dodawać im koloru, dodawać im jakichś, wiecie, efektów, no różne rzeczy. No i czwarty, ostatni zestaw, jaki mamy dostępny, czy wariant, to jest Total Tornado Box. Totalne tornado, totalne szaleństwo, nie wiadomo co jest, za 120 zł dostajemy box totalnie randomowy, gdzie będą lądowały i pędzelki, i farbki, i narzędzia, i może figurka się trafić, i tawciki, i jakieś elementy dekoracyjne, czyli pewnie kamyczki, posypki, kleje, różne rzeczy. Totalnie nie wiemy, pewnie to nie będą klimatyczne boksy, bo będą tam rzucać wszystko, co im zostało lub też nadwyżki od sponsorów.
Także mamy 4 warianty boksów, które możemy wybrać i mamy też model subskrypcyjny. No ale jeszcze została nam jedna rzecz dla tych uważnych. Została nam jeszcze taka saszeta, w której mamy ciekawostkę, która jest jednym z fajniejszych elementów w tym boksie. A w tej oto saszetce otrzymujemy karty, słuchajcie, nie karty do gry, ale takie karty, mógłbym to tak rozerwać, ale szkoda, bo to ładnie wygląda. Dostajemy coś, co jest moim zdaniem bardzo fajnym pomysłem. Dostajemy tutaj karty, które są numerowane, jak widzicie numereki 1, 2, 3, 4, 5 i jak widzicie pierwsza karta to jest Color Wheel, czyli koło kolorów. Dla tych, którzy początkującymi są malarzami, mogą sobie te wszystkie kolory ułożyć na osi czy na tym kole i zobaczyć, które kolory są gdzie względem siebie, które są przeciwstawne i dalej bawić się na przykład triadami. I o tym jest następna karta. Mamy Triadic Colors, to jest z zasady malowania figurek. Często dobrze jest na przykład dobrać sobie kolory, żeby się one uzupełniały. Jeśli zaczniecie od czerwonego, no to niebieski, żółty i to wszystko fajnie będzie dla oka mile wyglądało. Jeśli oczywiście zwróciliście uwagę, te karty są w tym momencie po angielsku, ale będą też wersje po polsku i po, jeśli dobrze pamiętam, niemiecku lub hiszpańsku. Więc pewnie w zależności od tego, do kogo będą wysyłali te karty, może będzie gdzieś opcja zaznaczenia, w jakim języku chcecie te karty i będziecie mogli sobie znaczyć, na przykład chcecie w niemieckim te karty, bo się uczycie niemieckiego i dlaczego by nie. Dobra, Complementary Colors, czyli kolory uzupełniające, to jest trzecia karta i na 4. i 5. karcie mamy 2 króciutkie tutoriale. Jeden tutorial jest odnośnie malowania broni, prawdopodobnie z gry Bolt Action, zrobione przez Ritis Artwar, a na 5. jest Witch and Wolf Minis, malowanie Ethereal Glow, czyli takiego duszkowego poblasku na modelach, chyba coś do Sigmara to jest, nie pamiętam jak one się nazywają, Night Hunter, o tak się nazywały, dokładnie. I mamy kolejne 2 poradniczki. Mam nadzieję, że będzie ta seria kontynuowana, bo uważam, że fajnie jest mieć taki pod ręką, szczególnie w początkujących Waszych fazach malowania. Fajnie jest mieć taki poradniczek pod ręką i na przykład wrzucić sobie to gdzieś do nawet takiego pudełka Ultra Pro Deck Box i trzymać to sobie gdzieś w pobliżu i od czasu do czasu, kiedy będzie potrzeba, kiedy będzie jakiś zastój malarski, sięgnąć sobie, poszukać jakiegoś poradnika, wykorzystać wiedzę, która jest skompletowana przez Grayslayer Box w formie tych fantastycznych kart. No i teraz pytanie, dla kogo jest taki box? Kto powinien zamówić sobie takiego boxa? Dla kogo on jest skierowany? Moim skromnym zdaniem takie boxy są kierowane do ludzi, którzy jeszcze nie mają ściany pełnej farb, którzy budują dopiero swój warsztacik i angażują się i chcą wejść w to hobby. Szczególnym, fajnym rozwiązaniem w moim mniemaniu i tak jak ja będę wykorzystywał, jak już wiem, że takie coś istnieje, jest kupowanie komuś prezentów. Mam znajomych, którzy są malarzami, którzy lubią malować i malują na przykład bardzo zawężoną kategorię rzeczy. I kupić im takiego boksa, nawet za te 230 zł, kiedy będę kupował go jednorazowo, w formie prezentu. Z jednej strony troszeczkę zrzucam odpowiedzialność za zawartość na kogoś innego, czyli na Grayslayer Box, a po drugie nie muszę się zastanawiać, nie muszę się męczyć, po prostu kupuję coś, ktoś dostanie box i na pewno będzie zadowolony z tych rzeczy, chociażby w takim stopniu, że wypróbuje sobie. Nawet jeśli dostanie, nie wiem, jakiś efekt, farbkę, wash, tafta, którego w życiu by nie kupił, właśnie, nigdy może by go w życiu nie kupił, a nagle otrzyma go w paczce i będzie mógł go wypróbować, bo dostał go jako prezent. Ja osobiście, mając szafy różnych rzeczy, nie potrzebuję takich boksów, nie potrzebuję, żeby mnie coś zaskakiwało, bo tak naprawdę patrząc po tych rzeczach, które dostałem w tym boksie, wszystko z tego mam. No poza może fajnym modelem Sandwyrma, który jest akurat ciekawy i zastanawiam się, czego nie chapnąć sobie z tego boksa. Ale jest to fajna opcja. Szczególnie jest to fajne w przypadku boksów dla dzieciaków lub po prostu jeśli macie luźne 120 zł, kupić sobie box Tornado i popróbować jakichś rzeczy, których w życiu byście nie spróbowali, bo szkoda byłoby Wam pieniędzy, a tak to można sobie kupić i przy okazji jeszcze trochę zaoszczędzić. Moi drodzy, to by było na tyle. To był mój unboxing, to była moja krótka recenzja, moja krótka opinia na temat boxa Grayslayer Box, który otrzymałem od tejże firmy. Będziemy ich widzieć dosyć często na tym kanale. Ta współpraca się tutaj nie kończy. Zapraszam do innych moich materiałów, zapraszam do innych recenzji, innych unboxingów, no i oczywiście do streamów we wtorki i czwartki o 22 na YouTubie i na Twitchu. Nie wiem, czemu tak to zrobiłem. Do zobaczenia. Cześć.